Na początku był tylko migotliwy chaos. Pulsowanie cieni, kotłowisko mroku i jasności, chór bełkotliwych, dobiegających z otchłani głosów. Nagle głosy przybrały na sile. Dookoła eksplodował wrzask i huk. Jasność wśród mroku stała się ogniem pożerającym arrasy i gobeliny, snopami iskier zdającymi się tryskać ze ścian, z balustrad i z kolumn podtrzymujących sklepienie. Ciri zakrztusiła się dymem i zrozumiała, że to już nie sen. Spróbowała wstać, wspierając się na rękach. Natrafiła dłonią na wilgoć. Spojrzała w dół, klęczała w kałuży krwi. Tuż obok leżało nieruchome ciało elfa. Poznała to od razu. Wstań. Yennefer stała obok, w dłoni miała sztylet. Pani Yennefer? Gdzie my jesteśmy? Niczego nie pamiętam. Czarodziejka szybko chwyciła ją za rękę. Jestem przy tobie, Ciri. Gdzie my jesteśmy? Dlaczego wszystko się pali? Kim jest ten tutaj? Powiedziałam ci kiedyś, wieki temu, że chaos wyciąga po ciebie rękę. Pamiętasz? Nie, pewnie nie pamiętasz. Ten elf wyciągnął po ciebie rękę. Musiałam zabić go nożem, bo jego mocodawcy tylko czekają, by któraś z nas ujawniła się używając magii. I doczekają się. Ale jeszcze nie teraz. Jesteś już całkowicie przytomna? Ci czarodzieje, Szepnęła Ciri. ci w dużej sali. Co ja do nich mówiłam? I dlaczego to mówiłam? Ja wcale nie chciałam, ale musiałam mówić dlaczego. Dlaczego, pani Yennefer? Cicho, przytulko. Ach, popełniłam błąd. Nikt nie jest doskonały. Z dołu rozległ się huk i przeraźliwy krzyk. Chodź, prędko, nie ma czasu. Pobiegły korytarzem. Dym był coraz gęstszy, dusił, dławił, oślepiał. Mury dygotały od eksplozji. Ciri, Yennefer zatrzymała się na skrzyżowaniu korytarzy, mocno ścisnęła dłoń dziewczynki. posłuchaj mnie teraz. Posłuchaj uważnie. Ja muszę tu zostać. Widzisz te schody? Zejdziesz nimi. Nie zostawiaj mnie samej. Muszę. Powtarzam. Zejdziesz tymi schodami na sam dół. Tam będą drzwi, za nimi długi korytarz. Na końcu korytarza jest stajnia. W niej stoi jeden osiodłany koń. Tylko jeden. Wyprowadzisz go i dosiądziesz. To wyćwiczony koń. Służy gońcom jeżdżącym do Loxi. Zna drogę, wystarczy go popędzić. Gdy będziesz w Loxi, odszukasz Margaritę i oddasz się pod jej opiekę. Nie odstępuj jej nawet na krok. Pani Yennefer, nie chcę być sama. Ciri, Powiedziała cicho czarodziejka. Kiedyś już powiedziałam ci, że wszystko, co robię dla twojego dobra. Zaufaj mi. Proszę cię. Zaufaj mi. Biegnij. Ciri była już na schodach, gdy jeszcze raz usłyszała głos Yennefer. Czarodziejka stała przy kolumnie, opierając o nią czoło. Kocham cię, córeczko. Powiedziała niewyraźnie.